tym komputerze. Cześć kochani, Janusz Dąbrowski was wita bardzo serdecznie na kanale Barwy Zdrowia. Dzisiaj znowu mamy wywiad. W ogóle wszystkie wywiady znajdziecie na playliście wywiady. Dzisiaj wywiad po raz pierwszy z panem płeć męska, Rafał Bieszke. Rafale, najwyżej jak coś będę dalej mówił o tobie i coś nie będzie, że tak powiem, grało, to najwyżej mnie poprawisz. Posłuchajcie, no z Rafałem też się poznałem dzięki Rafałowi Stachyrze, który robi nieprawdopodobną robotę. Już nie wiem, co tutaj więcej można powiedzieć. Nie wiem, czy u niego doba to jest doba ziemska, czy jakaś doba jowiszowa, gdzieś jakieś tak 54 godziny trwa, czy jakoś tak, bo nie wiem, kiedy ten chłopak w ogóle śpi, kiedy je, kiedy w ogóle odpoczywa. Zarzuca nas tutaj znajomościami, no i właśnie spośród wielu dziewczyn pojawił się Rafał. Jutro akurat mam spotkanie też z Nikitą, przeciekawy człowiek też. Będziemy sobie po prostu rozmawiać, a dzisiaj już nagrywamy wywiad z Rafałem, rozmowy po prostu. Słuchajcie, Rafał jest nieprzeciętną osobowością. Uzupełnię jeszcze raz, powtarzam, Rafale. Jest elektromechanikiem czy też elektrykiem, który... Inżynierem elektrykiem. O, inżynierem. Projektantem instalacji. Ale też rodzaju montuje elektryki. instalacje, tak? Nie montuję. Tak, Projektuję na komputerze, który tutaj z tyłu jest monitor. Akurat komputera nie ma w tej chwili, ale tak właśnie sobie tutaj siedzę często w domu, ale niekoniecznie, bo też wyjeżdżam do takiego biura, też wyjazdy mam w inne miejsca, inwentaryzację, takie różne rzeczy. To są takie bardziej rzeczy umysłowe troszkę, ale też rozwojowe. Więc to tak zawodowo, powiedzmy, zaczynamy tutaj, tak? Zawodowo, ale ogóle... niekoniecznie, ale słuchajcie, Rafał jest inżynierem elektrykiem, dobrze, projektuje systemy, no, te instalacje elektryczne, ale Rafał ma niesamowite doświadczenia z podróżami dalekomorskimi, bo Rafał też pływał na Spitsbergen jako trwały załogant, gdzie były ekipy naukowców i te naukowcy, jak się dowiedziałem od Rafała, bo już myśmy troszeczkę porozmawiali, tam się wymieniały co pewien czas, natomiast stała załoga się nie wymieniała, więc to były takie długie okresy przebywania w Arktyce wśród białych niedźwiedzi. Nie wiem, czy akurat spotkały się, ale zaraz będziemy o tym mówić. I teraz już na zakończenie tego mojego wstępu niejako i okazuje się, że no nie będziemy za bardzo mówić o tam elektrykach, o prądzie elektrycznym, o silnikach, o czymś innym, ale okazuje się, że Rafał jest dyplomowanym również bioenergoterapeutą. Czyli bo w gronie Rafała Stachyry, Rafał, w ogóle pozdrawiam cię serdecznie, twój imiennik Rafał również na 100%, więc znajdują się tacy nieprzeciętni ludzie, podobne przyciąga podobne. No i Rafał okazuje się, że dyplomowany bioenergoterapeuta, zajmuje się harmonizacją przestrzeni, pracuje z wahadłem. No ja też pewne rzeczy robię, ale to tylko na takie liźnięcia, że tak powiem, pewne rzeczy próbuję i tak dalej, znam to nie jest akurat moja dziedzina, ale bardzo pomocna. To czy wahadło jest tylko oczywiście narzędziem, które ułatwia po prostu pracę. Weryfikatorem jedynie, tak, to przechodzi przez nasz umysł i za chwileczkę Rafał o tym będzie mówił, ale też jest człowiekiem od permakultury, czyli ogród, uprawa roślin na zasadach permakultury i tak dalej, i tak dalej. I Rafale, dobra. Tyle w ogóle tak poza tym bardzo serdecznie. Najpierw powiedz mi coś o tych swoich podróżach na Spitsbergen, bo to może być bardzo ciekawe, a później porozmawiamy o tym, jakim sposobem ty, inżynier, racjonalista, ścisły umysł, wyższe studia, jakim sposobem zająłeś się jakimś szalbierstwem od nie wiadomo, zacząłeś gdzie pływać.
Więc najpierw ten Spitsbergen. Powiedz, jak to się zaczęło, kiedy to było i tak dalej. Witam w ogóle jeszcze raz. Chciałem tutaj w ogóle powiedzieć, że dzisiejszy tytuł chciałbym zamanifestować przede wszystkim miłości, bo tak naprawdę to wszystko wynika właśnie z tego. I tutaj chciałem zaznaczyć, że tak naprawdę cała moja przemiana, która przez te wszystkie lata zaczęła się tak naprawdę, tak mi się wyświetliło, tak 2012 rok, gdzie najpierw wspomnę może takim człowieku, który jest ustawiony, ma działkę, budujący się dom, ma kobietę, ma dobrą pracę i tak naprawdę wszystko idzie bardzo pięknie, wszystko jest po prostu cacy i w tym trybikach, tak jak to jest wszystko poukładane, człowiek sobie po prostu żyje, planuje, jakoś to idzie i pewnego dnia dostałem telefon: Rafał, jest propozycja, bo pracowałem na kontraktach głównie w Finlandii i była telefon: słuchaj, czy nie chciałbyś na Filipiny? Mamy taki świeży kontrakt i chcemy tutaj wydedykować osoby, które są inżynierami na ten kontrakt. Ja tak jeszcze wtedy byłem stamtąd, mówię: o kurczę, ale propozycja, ale mówię: dobra, raz kozie śmierć, jadę. I zgłosiłem się i w 2012 latem wylecieliśmy taką ekipą, tam chyba 4 osoby były, do takiej firmy dosyć dużej, budujące kontenery przepraszam, w porcie kontenerowym maszyny do przenoszenia kontenerów, takie duże maszyny, które dźwigają kontenery za pomocą uchwytów i przenoszą w inne miejsce, ustawiają jeden na drugim. I te maszyny mają dosyć potężną wysokość, bo ponad 30 metrów i trzeba było je po prostu, z Chin przyjeżdżały klocki i je skręcić i przygotować, podłączyć i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chciałem powiedzieć taką pierwszą rzeczą, jak ja to zobaczyłem, to mi gały z oczu wyszły. Ja myślałem, że ja będę coś fajnego, projektowanie, bo tutaj inżynierów, a tutaj fizyczna praca. I tak naprawdę mówię: Boże, jak ja zobaczyłem te maszyny, mówię, ja z lękiem wysokości, z lękiem przestrzeni nigdy tam nie pójdę na tą zwyżkę, gdzie ona na 30 metrów się pracuje na wysokości. A oni się tak śmiali, mówili: no zobaczymy. No i generalnie co się okazało? No przełamałem te wszystkie lody. Tak, bo trzeba było Chciałem wam, przełamać się. tak, chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę wszystko siedzi w umyśle, że tutaj zaczęła pierwsza blokada, tak puściła i później jak sobie tak chodziłem po tych krawędziach, po barierkach, gdzie nic nie, po prostu jeden podmuch i by mogło znieść, że maszyny, które na Filipinach, w kraju trzeciego świata, to po prostu to były parodie, to wszystko było tam. Do jednej maszyny dostaliśmy człowieka, który opiekował się silnikiem diesla, który co chwilę gasnął A i czy myśmy po prostu gdzieś Filipińczyka, tam, tak? tak, do maszyny dostaliśmy w gratisie po prostu, do Tak. wynajmowanej maszyny. No i to po prostu też no, złamałem to wszystko. Potem okazałem się, mówię: Boże, jak to wszystko jest takie trudne na początku, a potem jednak okazuje się, że to tak naprawdę to było tylko w moim umyśle, no to co jeszcze może takiego być, żeby przełamało? No i też tu chciałem powiedzieć, że wszystko siedzi w naszych umysłach i to jest taka prosta rzecz do złamania. Po prostu pobyć chwilę tam u góry, nie? Żeby się przyzwyczaił. Ale dobra, zamykamy ten temat. Teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że tam też taką bardzo ważną rzeczą poznałem tam, no oczywiście przyjeżdża pierwszy raz człowiek biały do kraju trzeciego świata, gdzie wszystko jest po prostu obrócone do góry nogami, gdzie jest upał, gdzie są 40 stopni, ja sobie chodzę bez koszulki, bez żadnych olejków do opalania. Tutaj chciałbym powiedzieć, że niektórzy tutaj nasi stosowali filtry SPF 50 i gorzej wyglądali niż ja bez filtrów, żadnych. Filipińczycy ubierają się wtedy długie rękawy, żeby ich nie spaliło. Ja bez koszulki, bez niczego chodzę, nic mi po prostu nie było. Pierwsza skóra zeszła,
po 3 dniach po prostu całe poparzenia, takie, ale to Ale zeszło, jednak było zeskrobane oczywiste. i dalej było Tak. okej. Także to i też takie właśnie przełamanie, że upał. To też mówię, Boże, ludzie nie wytrzymują, jest gorąco, a mi to pasuje. Lubię. Co prawda, no, człowiek zdychał, że co 2 godziny trzeba było iść do kontenera klimatyzowanego i się po prostu ciało nie wytrzymywało, Tak, ale jednak mimo schłodzić się. wszystko, Mhm. tak, tak, schłodzić się, odpocząć, napić Woda, wody. tak, woda, woda, woda. Tak, tak, tak. I to takie właśnie przeżycia. Poznałem tam wtedy, bo po prostu byłem jak pies, który spuszczony z łańcucha, że tak powiem, bo zobaczyłem Filipinki, mówię, Boże, jakie piękne istoty, a ja Piękne. wtedy taki byłem młody, jurny i mówię, Boże, no chciałbym podoświadczać. Oczywiście każdy człowiek, wszyscy, którzy tam byliśmy, nawet ci, co mieli żony i że przysięgali, że oni nie zrobią tego, i tak potem spotykali się, i tak potem wylądowywali w łóżku z kobietami, to po prostu mieli potem wyrzuty sumienia, Tak, tak. a ja mówię, tak, ja mam też kobietę, ale no zakończę ten związek i rozpocznę może inna, a może nie. I tak się stało, że oświadczyłem się Filipince, z którą tam zacząłem mieszkać, bo ona mieszkała ze mną w hotelu. Byłem tam 2,5 miesiąca, wróciłem i powiedziałem wszystkim wokoło, że zostawiam wszystko sprowadzam Filipinkę. Wszyscy powiedzieli, ty jesteś wariat, ty jesteś nienormalny. Tak. I ja po prostu, że poszedłem do biura, powiedzieli mi, że to jest wtedy niemożliwe, bo wtedy przepisy były bardzo restrykcyjne, musiałem mi zapewnić byt i tak dalej, tam Tak. odpowiednie wynagrodzenie. No naprawdę przepisy były bardzo, bardzo tutaj nie tak jak teraz być może, ale udało mi się po 3 miesiącach przyleciała, no i zaczęło się życie tak naprawdę, które na początku miało być piękne, a tak naprawdę okazało się, tak jak tam było pięknie, to tutaj okazało się po prostu koszmarem mojego życia, a tak naprawdę pięknym doświadczeniem. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu, że ta kobieta malutka, 1,50 m, niecałe 50 kg wagi, oprócz tego, że była niesamowita w pewnych sprawach łóżkowych, nazwijmy to tak naprawdę to był diabeł wcielony. Naprawdę doświadczyłem piekła. Po prostu Coś tam. gryzienie, kupanie, niespanie w nocy, wszystko robienie na złość. Po prostu inteligencja tej kobiety tak z punktu widzenia dzisiejszego naprawdę bardzo wysokim poziomie, bo żeby tak znaleźć moje punkty, moje wszystkie wewnętrzne Słabe punkty. rzeczy, wyzywanie mnie po prostu od najgorszych, od wchodzenie w moje dzieciństwo, że ty jesteś taki, bo miałeś taką rodzinę, że wszyscy twoi są odseparowywanie od całych moich przyjaciół, od mojej rodziny, nawet od mojej najbliższej rodziny, bo chciała po prostu zamknąć mnie dla siebie. I ja po Niezła prostu nauczycielka. tak, dzięki temu, że też jak ona przyleciała, to ja zmieniłem pracę. Znaczy, tam się skończył kontrakt, im coś nie wypaliło, dali mi wypowiedzenie pod koniec roku i ja od stycznia szukałem pracy 2013 i w marcu mój były przyjaciel ze studiów, w którym pisałem pracę magisterską i tam robiliśmy, to on mówi, słuchaj, tutaj na statku jest oferta, nie chcesz ze mną pracować? Ja mówię, okej, zobaczę. Pojechałem, przyjęli mnie jako elektryk, no i zaczęła się moja przygoda z wyprawami na Spitsbergen. W międzyczasie było ten związek małżeński, dzięki temu, że tutaj tak naprawdę na statku przebywałem około 250 do 300 dni w roku, to tak naprawdę uratowało nasz związek, który no, mógłby się skończyć, nie wiem, może tragicznie, bo i nawet noże latały tutaj po prostu
w jednym przypadku policja była, że się krew leje, bo coś tam, nie wiem. Rafał, zaraz, żebyśmy się, bo się zaraz pogubi, ale nadal jesteście małżeństwem, czy nie? Skończyło się to? Nie. Rozumiem, My od dobra, 8 sorry. lat już nie jesteśmy, a tak naprawdę bardzo długo się rozwodziliśmy. I to też ciekawostka, taka lekcja. 8 lat prawie. O, Jesus. No tak. Nie chcą odpuścić te kobiety. To są kobiety, mój dziadek w cudzysłowie, świętej pamięci powiedział, a miał Alzheimera bardzo wysoko zaawansowanego, powiedział mi ciekawą rzecz. Rafał, ty wiesz, że to kobiety kochają, raz nie odpuszczają, coś takiego było, tak nie pamiętam teraz dokładnie, ale dało mi to do myślenia, że one po prostu, bo to jest jedyny kraj na świecie, który nie ma rozwodów, chciałam zaznaczyć. Znaczy Coś wtedy, takiego. tak, no znaczy oni dopuszczają coś takiego, jeżeli małżeństwo z Filipinką jest za granicą, to oni to małżeństwo mogą no tak, to znaczy zakończyć rozwodem, ale jeżeli tam się człowiek pobierze, do Nie końca ma życia mowy. jest, tak, do końca życia, to tam jest po prostu prawo kościelne bardzo mocno weszło. A, no tak, rozumiem. Tak, czyli po prostu zabijajcie się, nie? Ale bądźcie Tak, razem, jako niedopasowani tak. ludzie. Na tym to polega. Ale wracając do Spitsbergenu, no to właśnie tam też doświadczyłem bardzo fajnej współpracy z załogą, z tym statkiem. Pierwszy rok na Spitsbergen. Spitsbergen tak naprawdę na statku Oceania, to jest statek Polskiej Akademii Nauk. Mhm. To jest taki malutki stateczek, 50 metrów długości, bardziej on jest jako wpisany w rejestr jako jacht. To jest takie opłaty, by tam powiedzmy takie morskie. Rozumiem. Mniejsze się płaci jako Tak, jacht. Tak. i inne też wymagania załogi są, bo ja tak naprawdę nie mam kierunku morskiego, chociaż kończyłem Akademię Morską, ale nie mam kierunku morskiego, tylko lądowy kierunek, więc nie mógłbym tam pracować, a tak mogłem pracować. I tam poświęciłem się też tej pracy, bardzo fajnie i jedynym takim potężnym minusem było to, że to życie bywało bardzo wciągające, w sensie takim, że nie można było tak naprawdę nic wielkiego robić, poza tym, że się tam było. Tak. Ale miało się mnóstwo wolnego czasu i to był bardzo wielki pozytyw. Po prostu było się, jak był statek w porcie, dobywało się na takich wachtach, to się nazywają wachty portowe, czyli 24 godziny pilnowanie statku tak naprawdę. I no to co, siedzenie przed komputerem, oglądanie filmów, I Facebook kamery, sprawdzanie i pewnie w kamerach, tak, powiedzmy te pokładów i tak kamery dalej, i same tak dalej. nagrywały. To tam spokojny region był, chociaż tam w Gdańsku ten stateczek był, także nie było, nic się nie działo, wszystko było ok. W rejsie też moja praca polegała głównie na tym, żeby uruchamiać i wyłączać silniki, czy tam agregaty i tak dalej. No i generalnie to wymiana żarówek, były też czasami czyszczenie kibli, to takie gorsze roboty, ale niczego człowiek się nie boi, jak to mówię, nie? Tak jest. Wyzwanie jest zawsze. Czasami są, że trzeba już i teraz, a czasami tak praca na statku to jest praca bardzo niewymagająca. I tam generalnie przez to, że miałem bardzo dużo czasu, mogłem w końcu odespać swoje życie. Przez pierwsze 2 lata spałem. Naprawdę, powiem wam, że człowiek, który pracuje wachtowo 4 godziny, potem 8 godzin luzu i 4 godziny pracy, 8 godzin luzu i tak w kółko, no to co człowiek? Tylko wstaje, siada, pracuje, siedząc, tak jak ja teraz po prostu pracowałem, oglądałem film, czy tam tłumaczyłem też książkę, przetłumaczyłem książkę Culture Shock Philippines, co mi pomogło zrozumieć kulturę Filipin Mhm. i też kulturę mojej żony, w którą wtedy wówczas byłem, bo nie mogłem jej zrozumieć, dlaczego ona jest taka agresywna, dlaczego jest taka niedobra. Chciałem zrozumieć, ja zawsze dążyłem do czegoś takiego, że podstawa, gdzie ona jest, dlaczego tak człowiek albo cokolwiek się zachowuje, a nie inaczej, dlaczego to mi wystąpiło, przyczyna. To jest dla mnie główne takie motto całego mojego życia tak naprawdę. Więc oglądałem sobie te filmy,
spałem. Później po 2 latach stwierdziłem, że już się wyspałem, odespałem całe moje niedospane poprzednie prace, którym pracowałem po 12-14 godzin. Potem stwierdziłem, że zacznę czytać książki. Zacząłem czytać książki takie różne, bardziej takie o antysystemowe i też były takie jak Jerzy Zięba, wiem, że Pradawna tajemnica kwiatu życia, to był Mhm. chyba Melchizedek i Tak, to już było tak już, Drunkwalo Melchizedek. Tak, tak. Znam tak, jego to mi książki. właśnie też wiem, że Cejrowski był fajny, właśnie te jego książki są fajne. Nie oceniajmy człowieka, jakim jest teraz, czy to jest nieistotne, tylko oceniajmy, bierzmy książkę i patrzmy, co on tam przekazuje. Tak, I te jego opowieści o życiu w krajach właśnie Amazonii, no bardzo mnie wciągnęły i też była taka ciekawa, taka tam różne naprawdę ciekawe takie sytuacje. No i wracając do tego ostatniego roku tak naprawdę Spitsbergenu, bo tak naprawdę pływałem tam przez 5 lat. I to było o, tak, to że długo. nie, tak, ale ten statek nie pływa na Spitsbergenie przez 5 lat, tylko on wypływa w czerwcu, a wraca pod koniec sierpnia. I on tam prowadzi takie badania, różne badania, różne sondy są, rdzenie się wprowadza, gdzie Mhm. wyciąga się muł, bada się różne takie składy chemiczne, bada się zwierzątka, które tam żyją, bada się te lodowce, które tam topnieją, na szczęście mogę powiedzieć, ale też no po prostu to jest taki system. To jest taki system, gdzie zauważyłem, że to jest takie wygodnictwo, że ludzie, znaczy statek dostaje dotacje i na jakieś, czy tam dotacje, czyli dofinansowanie, tak, z budżetu Tak. państwa, na Czyli jakieś badania programy naukowe, takie inne historie. badania. Tak. I on tam odrobi od tam 30 lat, czy ileś, ciągle to samo, ciągle to samo. Ja co roku wypływałem ciągle w te same miejsca, ciągle te same rzeczy i po prostu no, jest nuda. Mm. Nuda, totalna nuda, tam się nic nie dzieje. Poza tym, że są czasem sztormy, że woda, że jest zimno, czasem jest ciepło, że jest ta polska stacja polarna w Horsundzie, bardzo ładna ona jest i tam To ludzie chyba fajnie. Arctowskiego, tak? Chyba tak, ale wiesz co, bo ja teraz nie wiem, czy to jest ta południowa, nie pamiętam nazwy. Jasne, jasne. W Korsundzie, tak. I też z takich ciekawych, tam jest też takie miasto Longyear. Ono ma chyba około chyba do 2-3 tysięcy ludności. To jest największe miasteczko takie na Spitsbergenie, gdzie można Tak. samolotem dolecieć. I tam też zaopatrywaliśmy się w prowiant. Zaopatrywaliśmy się czasami w jakieś takie podstawowe jedzenie, bo tak naprawdę całe jedzenie braliśmy z Polski na 3 miesiące, ale tam na przykład takie pomidory, gdzie latem tutaj piękne, zielone, pachnące, a tam takie drewniane pomidory najgorszego sortu za holendarne pieniądze. No niestety, taka Bo jest nie było. natura rzeczy, że tam nic takiego nie rośnie i wszystko trzeba drogą morską, tą samolotową sprowadzają, bo Tak, to tak, jest tak, towary, które się szybko psują. tak. No i generalnie to jest tam taki właśnie punkt, gdzie można kupić. Jest też inne miasteczko. I tak ciekawostka, bo zajmuję się też troszeczkę, ostatnio odkrywałem technologie różne takie starożytne, nie do końca, bo to takie sprzed 200 lat i powiem wam, że jest coś takiego jak Hiperborea na północy. Tak, Byłem tak, na tak. 82 równoleżniku. 82 I równoleżnik. tak, najwyżej żeśmy tam jednego roku zdołali dopłynąć, bo dalej nie można płynąć ze względu na to, że tam jest lodowiec. To już Tam jest po prostu Arktyka absolutna. latem, tak, latem. Znaczy, tam jest, dlaczego my tam płyniemy zawsze latem? Bo latem tam nie ma lodu, Tak, tak. na szerokości Spitsbergenu nie ma lodu, więc można dopłynąć drogą morską, można robić badania.
ale generalnie od jesieni do wiosny to tam lód jest, a latem na samym górze jest lód i to w zależności od prądów morskich, on czasami ściąga w dół i blokuje nam wylot, więc wylot z fiordu, więc Mhm. generalnie wtedy jest problem, bo ten statek nie ma klasy lodowej i można utknąć. Tak właśnie No tak, kiedyś po utknęli. prostu zamarznąć w polu lodowym zwyczajnie, aż puści. Tak, tak. A lód ma potęgę. Powiem wam, że może to wam się wydawać takie, lód, ale to wam powiem, że no tak spojrzyjcie na przykład na Polskę, która była pokryta lodowcem jeszcze niedawno od Krakowa w dół. Tak. I tak naprawdę to wszystko, co albo Norwegia, która się teraz podnosi, czy tak dalej, to wszystko to jest potęga. Lód to jest po prostu coś niesamowitego. Także fajna sprawa, fajne doświadczenie. Nie było tam nic takiego, co chciałbym zobaczyć, co myślałem, że zobaczę na tej północy głębokiej. Natomiast doświadczenie jest fajne. Zabrałem to ze sobą. W 2017 roku tak się wszystko wydarzyło, że zobaczyłem sobie, pościągałem sobie, tak wszyscy robimy tak samo co roku. Ściągamy filmy, bo tam nie ma, znaczy teraz nie wiem, ale nie było internetu, tylko jest w portach. Więc generalnie na statku na tej wysokości nie ma za bardzo internetu i generalnie to ściągaliśmy sobie filmy, każdy miał tam po 100 filmów na dyskach Tak, tak. przenośnych i tam żeśmy sobie oglądali. Ja bardzo lubiłem dokumentalne filmy o wszystkich krajach, o polityce, o historii, o kulturach, o wszystkim, co jest możliwe, o jakiś tam na przykład, co by tam jeszcze mógł. No nieważne, w sumie to tam głównie związane z tym. I też było coś takiego, że ściągnąłem sobie materiał o takim byłym uzdrowicielu, powiedzmy sobie, też bioenergoterapeuta, nazywał się Zbigniew Jan Popko i on O panu Popko? jakby, tak, Ja znam i on go. Wiem, generalnie, o kim mówisz. no to ciekawe. Mhm. No i generalnie ten człowiek w 2017 roku, bo to była taka polecajka z Facebooka mojej znajomej, którą kiedyś się tam pracowaliśmy razem i tak mnie coś, żeby ściągnąć sobie z jego strony parę materiałów i później sobie obejrzeć. I na początku ja na tym Spitsbergenie oglądałem sobie tego człowieka, tam tak mi coś mi tak tryknęło, bo on tak mi coś powiedziało, kurczę, fajny gość, nie? Coś tam gada o kościele, Mhm. a mówi coś na początku ale nie, że pozytywnie, tylko tak trochę negatywnie. Bo mówię, Mhm. ciekawe, co on tam chce powiedzieć? Albo wyciągnął wahadełko i zaczął sprawdzać coś na skalach. Mówię, co ten kurde tutaj robi? Mówi, że jakąś przeszłość, może przyszłość zaplanować. Mówię, kurde. I tak zaczął opowiadać, to fajnie. Tak tknęło, nie? Mówię czy chcecie w tą świat, to jakby miał taki wideoblog właśnie, to ciekawe to jego spojrzenie było, bo on takie miał otwarte takie podejście, takie luzackie, bo gdyby jakiś taki duchowy, taki wyjątkowy, słuchajcie, tutaj Tak, duchowe guru, sprawy, to ja bym po autorytet, prostu ekspert, wyłączył. tak, tak, tak. Nie lubię sam tego. A tutaj taki luzacki gość, coś tam sobie opowiada, tutaj, trochę tego i to mnie przyciągnęło i tak sobie myślę, sprawdzę. I wiecie co, weszłam tam w taką, nie wiem, to nie była chyba medytacja, ale takie coś, że on miał takie ustawione w przestrzeni takie różne wideoblogi i było coś takiego, że jeżeli chcecie się na to otworzyć, to zróbcie określoną czynność. Ja to zrobiłem. I wyobraźcie sobie, niby się nic nie stało, ale czułem, że coś się stało i na drugi dzień wstaję i ja tego nie zapomnę nigdy do końca życia. Wstaję, mówię, kurczę, ja ci nie mogę, co tu się dzieje? Zupełnie jakoś inaczej. I wiecie, umywam twarz, ubieram buty, zakładam ciuchy robocze, wychodzę do tej mojej, w cudzysłowie, pracy, która była 10 metrów dalej, Na siadam statku ciągle. i zaczynam. Tak, na statku siedzę, na wachcie i zaczyna mucha latać. I tutaj generalnie, no,
Ja byłem takim, że muchy to po prostu pierwsze co, to albo packa, albo insektozo, nie? I pryskanie. Tak, ja też mam po I prostu fobię, jeżeli po chodzi o prostu muchy, nie o komary. zniosłem tego, że mi jakaś tutaj mucha lata. I teraz Ale siadam, tam w mówię, zimnie mucha? właśnie byliśmy chyba w porcie, nie? Tak mi się wydaje. Ach, Nie wiem, gdzieś po prostu wleciała. Skądś się pojawiła. I tak siedzę i tak, kurde. Bo często było tak, że też w maszynie muchy się budziły ze snu. a, Ale dobra, nie. bo ciepełko było. Ale dobra. I tak siedzę i tak, ona tak usiadła tak jak tutaj, nie? Bo tutaj miałem taką wiertarkę stołową i madło i ona usiadła na tym imadle i tak, nie, no nie zabiję jej. Popatrzę na nią, na tą muchę. I tak Mhm. patrzę i zobaczyłem coś pięknego. Taki, mówię, Boże, jaka to jest precyzja wykonania. To Te tak, skrzydełka, absolutnie. ona tak sobie tak wzięła i tak te skrzydełka jakoś tak czyściła, jakoś tak, nie wiem dokładnie, tak czy ocierała i patrzy na te jej oczy. One miały takie jak sitko, nie? Tak, tak. Ja ci... I ona w ogóle się mnie nie bała, nie wiem dlaczego. Po prostu siedzi i ja mówię, Boże, jaka precyzja. Jak Mhm. to Bóg stworzył, że to jest tak doskonałe. I tak zalała mnie taka fala z góry na dół przyszła, że ja po prostu zgłupiałem, nie wiedziałem, co się dzieje. I tak siedzę, i tak siedzę i nie wiedziałem, co się dzieje. Po prostu co się stało? No teraz wiem, że fala miłości przeze mnie przeszła, tak? Ale Tak, ja jako człowiek nieobudzony, gdzieś tam siedzący w systemie, nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje i o co tu chodzi. I przychodzi tutaj jakiś człowiek do mnie, on coś do mnie mówi, chciał tam, nie wiem, żebym podeszedł, coś tam sprawdził, czy tam jakieś, nie wiem, żarówkę wymienił. Ja tak na niego patrzę, tak potakuję, mówię dobrze i, i tak po prostu sobie, zanim po prostu byłem w tym stanie przez jakiś okres. Potem mhm. jak doszedłem do siebie, wziąłem się po prostu za robotę, że tak powiem, czyli zszedłem na ziemię tutaj, no to wszystko zaczęło mi się zmieniać. Tak naprawdę to, co pomyślałem, zaczęło mi się realizować. Zobaczyłem też pewną piękną istotę płci żeńskiej na statku i pomyślałem sobie, Boże, jaka ładna. I ona była tam, bo akurat, bo to była ekipa naukowa, która co 2 tygodnie się wymieniała, Tak. byliśmy w porcie wtedy, dlatego właśnie ta mucha. I, i generalnie to tak sobie pomyślałem i tak stałem, bo tylko tak obserwacyjnie, nie? I ona, już będąc daleko, daleko, obróciła się. I ja mówię, o kurde, co tu się stało, nie? Później, że oczywiście później tam były też pierwszy raz w życiu, bo była impreza, na której uczestniczyłem. Bo tak były różne tam imprezy. To generalnie statek to jest taka imprezownia, gdzie można się No tak, oprócz nuda. pracy napić, gdzie można wytańczyć. Tak, bo ekipa naukowa mogła sobie na to pozwolić, załoga nie. Ale ja generalnie bez alkoholu mogłem tam sobie poprzebywać. Statek był, że tak powiem, na stand-by'u. Powiedziałem, wtedy był nowy kapitan, taki luzacki. Zresztą też był na tej imprezie. Pierwszy raz w ogóle wszystko się zmieniło, wszystko było inne niż zawsze i to mi się tak podobało. Tańczyłem z tą kobietą wtedy. Było coś dla mnie, no po prostu byłem w jakimś innym świecie. I generalnie to jak wróciłem, a wcześniej właśnie też mówię, że już z moją byłą żoną to generalnie chciałem się na początku rozstać, przez to, że poczułem, że nie mogę już z nią być, bo za każdym razem, gdzie ona, ja chcę dobrze, to ona mi ciach, Kant. gdzie po prostu coś, nie, no, kulą w płot. I mówię, no sorry, no bardzo chciałbym, żebyś kogoś poznała. I to powiedziałem jej w czerwcu, a w sierpniu działy się takie rzeczy, które mówię teraz, nie? Które mówię. I ona poznała kogoś, wyobraź sobie, i z tym człowiekiem coś tam przeżyła, nie wiadomo co, zresztą nie jest to istotne. I ja wróciwszy w sierpniu do domu, zostałem po prostu
No tragedia, no wiesz, ona tutaj jakieś przychodzą, jakieś mopsy, jakieś wezwania, policja, sprawa sądowa o pobicie, o coś, Do o ciebie? niebezpieczeństwa. Mówię, co tu jest grane? I oni do mnie mówią coś, a ja do nich mówię, ludzie, o co tu chodzi? Nie rozumiem. Ale mimo wszystko jest jak jest. Niech to Ale to żyje. I zaraz, generalnie to znaczy, że tak jakby ty byłeś oskarżany o pobicie, o jakieś inne rzeczy? to były jej, tak, bo to były generalnie, nie byłem zbyt człowiekiem, który, powiedzmy sobie tak, jak bariery psychiczne człowieka są przesuwane do zezwierzęcenia się, jeżeli na przykład Bez kobieta, obrazy czy tam, zwierząt, rzecz jasna. tak, Ja na przykład, łapię się, przepraszam na tym, bo nieraz mówię, to za zwierzęcenie. Zwierzęta się nie znęcają. Najwyżej my zamieniamy się w barbarzyńców. O, coś w tym stylu, no nie? Bo to jest taka tak, tak. kalka ze zwierzęcenie czy coś w tym rodzaju, no nie? Ale to mniejsza z tym. I teraz wracając właśnie do tematu, gdzie człowiek, to jest tak jak w obozie koncentracyjnym. Jeżeli człowiek doświadcza bólu, cierpienia systematycznie, Mhm. notorycznie, Tak, to zaczyna również gryźć i kąsać. I tak. tutaj właśnie były sytuacje, gdzie ja uderzyłem moją byłą żonę i to potem bardzo przez to miałem takie wyrzuty sumienia wewnętrzne przez, nie wiem, może pół roku. Zdarzało się to tylko i wyłącznie dlatego, bo nie mogłem przestać jej, że ona cały czas atakowała. Potrafiła na przykład 100 razy mnie, nie wiem, walnąć, kopnąć, uderzyć w jakiś taki dla niej sposób po prostu atakować i człowiek przyjął taką narrację, że jak nie zareaguje na to, żeby się odczepiła, no to nie przestanie. Mhm. A była naprawdę, nie, nie wyobrażacie sobie, do jakich czynności ona była skłonna i jaką ona miała siłę. To jest po prostu niesamowite. Także tutaj też szacunek oczywiście dla niej wielki i podziękowanie za to, że ona w ogóle też bardzo dużo przeszła przez to, że bardzo dużo też doświadczyliśmy razem, wspólnie. Po prostu coś nas kierowało takiego, nazwijmy to dzisiaj, złymi siłami z zewnątrz, Mhm. bo jak człowiek zaczyna widzieć i czuć, słyszeć i zaczyna się bioenergoterapią interesować, to zaczyna dostrzegać, co było przyczyną, a Tak. jak wiecie, mówiłem, że ja zawsze doszukuję się przyczyny, dlaczego tak, a nie inaczej zareagowałem, dlaczego tak się stało, że ona tak zareagowała, bo przecież jako istota ona nie jest zła i nigdy nie, jej takie wewnętrzne Tak. jądro duszy, nazwijmy to, nie jest złe, natomiast cała otoczka od dzieciństwa, którą miała, spowodowała to, że ona tak się a nie inaczej zachowywała, a przede wszystkim kultura, która tam była, którą tam No po i też prostu wzorce wpojono. własne z rodziny być może. Tak, tak. Też wzorce też, dokładnie. Ale właśnie tak to właśnie było, że nie mogliśmy się razem zgodzić, bo tutaj były dwa dominujące się jednostki, że po prostu tak jest, że jak w związku są osoby, które jedna i druga chce dominować, to jest zgrzyt. Jeżeli na przykład jedna i druga byłaby uległa, no to wtedy nie ma podjęcia odpowiedzialnych decyzji w Mhm. związkach, tak? I ten związek też nie ma racji bytu. Zawsze powinno być tak, że powinno być trochę tego, czyli w jednych dziedzinach dominuje na przykład jedna osoba, a w drugich dziedzinach jest druga i my powinniśmy też mieć tą jakby tutaj wolę, żeby oddać pewną część swojej jakby powiedzmy suwerenności tej drugiej osobie, którą ufamy, którą kochamy. No i dobra, tu już przyszliśmy na inny temat, może wróćmy do tego, co tam się u mnie działo w tamtych latach, bo to już było tak gdzieś w 2017.
generalnie, no to co, małżeństwo się rozpadło fizycznie w grudniu, bo ona wyjechała z kraju, zabierawszy też syna, którego mieliśmy. I tutaj była O, moja wielka lekcja. Tak, tak, to była wielka, moja jedna z największych lekcji w życiu, żeby kochać, żeby też robić pewne czynności, które no nie byłyby utrudnianiem jej takiego, nie? Ale tak. niestety na dzień dzisiejszy syna straciłem tak naprawdę do dzisiaj, natomiast tak naprawdę w dalekiej przyszłości nie widzę, żebym go stracił, bo ja generalnie jestem człowiekiem, który jakby z natury już teraz wiem, że dziecko jest w każdym i na przykład kiedy ja nie miałem dzieci, kiedy znaczy moje dziecko opuściło z moją małżonką było miejsce, w którym mieszkaliśmy, się rozstaliśmy, no to pojawiło się pełno dzieci moich sąsiadów. Tutaj mój sąsiad dziecko miał małe, tutaj Mhm. nas chyba trójka dzieci było i te dzieci patrzały na mnie jak na Boga, w cudzysłowie powiem, bo wytrzeszczały te oczy i widziały i ja wiem, że te oczy mówiły nie, że ratuj, ale jestem, halo, jestem. Jak jeździłem na plażę latem, to leżąc na plaży podchodziło do mnie dziecko, podeszło, pamiętam, i też na przykład mówiło tata. Potem podeszła mama, nie, to nie jest twój tata. I tak się też śmiałem, mówię, Boże, ja tak ściągałem energię taką miłości po prostu. Co Ja tak, tak. kochałem Tym bardziej, każdego. że małe dzieci to bardzo dobrze czują, widzą na Tak, przykład duchy, tak, jakieś postaci, a dorośli mówią, a to oczywiście tam dziecko, coś tam bajduży i tak dalej, i tak dalej. No nie? Nie, widzą, bo mają, nie są jeszcze skażone nie mają, racją, czyli rozumem, tymi wszystkimi kalkami, blokadami i tak dalej, ograniczeniami. no, nie mają zamkniętej tej czakry, korony. Tak, 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 tak. Tak to można by to było, tak, Czyli w tej dokładnie. chwili z synem nie utrzymujesz kontaktów, nie masz możliwości. Wiesz co? I tak i nie, bo generalnie mógłbym online, ale online niestety już przez lata próbowałem i on jest niechętnie do mnie nastawiony, zaprogramowany na niechęć i teraz No jest taka niestety. sytuacja, mówię tutaj jako taki praktyczny ojciec, który jest na wyższym levelu. Tak, tak. Są rzeczy, których nie możemy przejść, są rzeczy, których doświadczyliśmy, są rzeczy fajne, ale też są niefajne i generalnie to nie możemy pewnych rzeczy z poziomu widzenia programu ojciec-syn, czy matka-syn, czy rodzic patrzeć na to. Powinniśmy spojrzeć na to z punktu widzenia przysłowiowego Boga, czyli jakby było najlepiej dla każdego. Jeżeli ja na przykład, a on nie chce, bo wiem o tym, bo widziałem i czułem, że on nie chce ze mną utrzymywać kontaktów, to ja nie nalegam. Nie, Nie oczywiście. mogę, Tak. nie mogę tym, że ja na siłę wejdę do niego życia. On ma swoje życie, on ma w tej chwili 12 czy 13 lat, już teraz coś chyba 13 będzie miał. A i już jest wykształcony, już ma umysł zaprogramowany na swój Tak, tak, sposób. tak, tak. I generalnie powiedzmy sobie tak, oddajemy niektóre rzeczy wyższej cząstce. Tak jak na przykład ja, będąc człowiekiem systemowym, będąc człowiekiem, który bazował też na energii przeciwnej, bo tak naprawdę programowałem ludzi, z którymi miałem kontakt, że na przykład kobiety, z którymi bywałem też, właśnie dlatego ta Filipinka się trafiła, bo była silna. Mała, ale silna, potrafiła krzyknąć i powiedzieć nie, ale wcześniejsze Stawiała moje osoby, granice. tak, a wcześniejsze moje kobiety i taką jedną, którą miałem bardzo fajną i którą nie potrafiłem pokochać, ponieważ sam siebie nie kochałem. To jest właśnie Mhm. basement tego wszystkiego. Tak. Byłem z nią bardzo długo, ale ona generalnie robiła wszystko, co ja chciałem. Co ja po prostu powiedziałem, to było święte. A ona na wszystko się zgadzała. Jej to też pasowało.
I takim generalnie, gdybym nie spotkał takiej na przykład osoby jak moja była żona, to tkwiłbym w takiej relacji do dziś. Miałbym dom, który mam tutaj teraz, ale to było zupełnie inaczej. To by było takie życie, jak widzę dookoła, jak widzę wszędzie, albo nawet gorsze, bo wtedy, bo każdy człowiek, który się budzi, pociąga za sobą innych. Takie jest prawo energii, które tutaj rządzi między innymi tą planetą, bo nie wiemy, jak jest na innych, ale tak właśnie jest, że wszystko, dlatego jak się budzimy, to wszystko się zmienia. Tak jak wtedy na statku, kiedy się obudziłem, kiedy jakby nowa plansza nadeszła. Rafał, teraz koniec tego wszystkiego. Tamten epizod, bo wtedy w 2017 roku rozstaliśmy się, już powiedziałem, czułem, że nie chcę tam więcej pracować. Pożegnałem się z tymi niektórymi ludźmi w miłości, w radości, a niektórymi trochę mniej, bo były tam różne sytuacje, bardzo dużo sytuacji, ale to tam już mniejsza w to. No, jakby nie było, niewielka przestrzeń i to niestety mogą być konflikty, nieporozumienia, bo Oj, ludzie są sami. Siłą rzeczy no, narasta to. właśnie przestrzeni odebrałeś tą wizję, którą właśnie wyprojektowałem. Chodzi o to, że tam były wojny i to takie wojny, że niektórzy ludzie nie wytrzymywali. Doszło tam nawet do jednego samobójstwa przez te 20 O, lat na tym statku. Tak, jeden człowiek tam się powiesił kiedyś, ale i ta energia ciągle tam była, bo to było w miejscu, gdzie ja pracowałem i też był jeden człowiek, który umarł z zupełnie tam innych przyczyn, ale nieważne. I generalnie powiem Ci, że na tym statku coś krążyło. I oj, kiedy ja zaczynałem oczywiste, to już rozwijać jest wodę, energia destrukcji tam po prostu weszła. bardzo, bardzo. I powiem Ci, ciekawa sytuacja, kiedy ja zrobiłem pewne działania, a raczej moja przyjaciółka, z którą utrzymywałem kontakt, która już była bardziej obudzona, oczyściła tą przestrzeń. Tak. Ja po prostu chodziłem, ludzie zaczęli do mnie mówić: cześć Rafał, zaczęli się uśmiechać, Mhm. gdzie przez 4 lata, bo to było ostatniego roku, gdzie przez 4 lata nie potrafili tego zrobić, a z dnia na dzień po prostu wszystko, to jest dla tych niedowiarków, co nie wierzą. To mówię jedno, sprawdźcie, sprawdźcie sami, spróbujcie jakby nie wiem, połączyć się z jakimś bioenergoterapeutą, który tak się zajmuje takimi rzeczami, który na przykład czujecie, że coś wisi w powietrzu i na przykład Mhm. pooczyszcza te wszystkie energie, jakiekolwiek one są, a są z reguły destrukcyjne. Są różne dusze, które właśnie krążą, nie mają gdzie się zaczepić, bo nie mogą wejść do góry, bo nie mają tyle energii, żeby tam się przedostać. Tak, bo nawet słuchajcie, no, jest sprawa na przykład odchodzenia. Dzisiaj na przykład generalnie, zwłaszcza młodzi, nie wiedzą, umierają w wypadkach i tak dalej. Nikt z nimi nie rozmawia o tym, czym jest śmierć, co to takiego jest. Kiedyś były rodziny wielopokoleniowe, więc umierała babcia, umierał dziadek, więc były jakieś rytuały, jakieś inne historie, śpiewy, modlitwy. Łączyło się to sakrum i profanum, majestat śmierci, ale to było coś takiego w miarę naturalnego. No i oczywiście były odpowiednie mowy, że ta dusza gdzieś tam idzie i tak dalej. A dzisiaj, z tego co ja wiem oczywiście, załóżmy, ktoś nagle gwałtownie ginie, nie wie o co chodzi, ta dusza znaczy się, czy ten duch, no duch powiedzmy, i jest po prostu zawieszony w próżni, nawet nie wie, że odszedł, tak prawdę mówiąc. Takie przypadki są, zdarzają się przecież, no nie? Mhm. Tak, tak. Generalnie duszyczki to są takie właśnie, to jesteśmy indywidualni my, to są takie psychiczki, bym to nazwał. I one jakby to są takie małe kuleczki światełka, które gdzieś tam jak kończymy żywot śmiertelny, to one wychodzą i stajemy się taką kulą jakby energii, większą, mniejszą, w zależności od tego, co się tutaj zbuduje, to też kolor tej energii też wyznacza to, czy jesteśmy w energii miłości, w energii jedności, w energii wolnej woli, czy też energii podporządkowania, w energii złości i nienawiści. I ta energia, powiedzmy sobie tamta, no to jest to tam, czym żyłeś
to zasilasz i tam idziesz. Tak, tak, Więc dokładnie. generalnie, Tak. więc generalnie w drugą stronę powiedziawszy sobie, to wtedy często jest tak, że jesteśmy omamiani. To też jest taka sytuacja, kiedy tutaj na przykład, tak jak ja, byłem człowiekiem dobrym wewnątrz, ale robiłem złe czyny i ja po prostu nie chciałem tego, po prostu musiałem to, no, ja po prostu miałem wyrzuty, że ja coś zrobiłem i zastanawiałem się, dlaczego ja coś złego zrobiłem, dlaczego ja komuś uprzykrzyłem, dlaczego się komuś coś i to nie powoduje to, że stajemy się złymi z punktu widzenia Boga. My po prostu, jeżeli ktoś cię kłuje, ktoś cię bije, to ty oddajesz to, bo musisz po prostu. To jest taka siła natury, Akcja i reakcja. instynkt, Mhm. bardziej bym to nazwał, tak? Więc generalnie tak to wygląda, a zły człowiek tak naprawdę staje się wtedy, kiedy to zło zaczyna lubić i się w nim pastwić. Czyli to, że ja na przykład chciałbym uderzyć drugiego człowieka, ja się z tego cieszę. I wtedy to ta dusza idzie na zatracenie. Wtedy Tak, ta to już jest dusza po jest. prostu patologia, bo można zrozumieć na przykład reakcję. Ktoś uderzył, ktoś wyzwał mnie i tak dalej. To jest, wchodzę w emocje i bo jeszcze nie umiem zapanować nad tym i albo oddaję mu. To znaczy jest, słuchajcie, kochani, tutaj rozmawiamy o różnych rzeczach. Ja też mam swoje różne doświadczenia życiowe. Też się przekonałem, że z niektórymi ludźmi trzeba rozmawiać ich językiem. Podaję jako przykład, jeżeli ja jako dyrektor kiedyś szkoły, garnitur, koszulka, krawat i tak dalej, jakiś obwieś, powiedzmy, zjawia się na placu, ktoś tam daje mi znać i tak dalej. Ja nie dzwoniłem po policję, po straż miejską, tylko sam wychodziłem. Czasami to mogło być ryzykowne. Starałem się rozmawiać, najpierw spokojnie, a on powiedzmy reagował, powiedzmy, bardzo brzydko, no to w pewnym sensie stawiałem mu propozycji nieodrzucenia. Pokazywałem, kim ja jestem, czyli będąc pod tym krawatem i tak dalej, potrafiłem mu po prostu puścić taką wiąchę, że go to zaskoczyło, bo to był dysonans straszny. Facet elegancko ubrany na przykład i tutaj, wiecie, taka siekiera, taka po matuszkie Wolgie, że tak powiem, rosyjskie jakieś takie przekleństwa czy coś w tym rodzaju bardzo mocno i on wtedy, o, to bardzo pana przepraszam, o, pan jest porządny człowiek. Po prostu trzeba było zejść niżej, żeby się z nim w jakiś sposób dogadać, ale później podać rękę. Ewentualnie, no mówię, gościu, twój wybór. Możemy się, może dojść do rękoczynów, tylko ja też mam ręce i nogi, całkiem nieźle się nimi posługuję, więc albo tak, albo tak. Ale po co? Co ci to da? Daj ci rękę na zgodę i on wtedy, to jest psychologia, tak? Zaskoczenie, ale musiałem się czasami naprawdę zniżyć. Czy musiałem? Nie wiem. Nie umiem tego powiedzieć. Ja tylko mówię, jakie były sytuacje. I wtedy on tak jakby nie miał wyjścia i no i dobra, grabulka, spokojnie, to gościu jesteś fajny facetem, do mnie ewentualnie i tak dalej. Coś tam zaistniało, zobaczył, że nie jestem też słaby, że stawiam pewne granice, ale jednocześnie daję wybór i nie kontynuuję po prostu tego. To są często trudne sytuacje, rzecz jasna, bo jeżeli na przykład nie reagujemy, tak uważam przynajmniej, jesteśmy łagodni, widzimy, że dzieje się jakieś zło i nie reagujemy, a nie, bo to jeszcze małe dziecko łamie drzewko albo wydłubuje kotkowi oczki, no to małe dziecko, przepraszam, że może przesadzam, ale wiecie, życie jest życiem, nie, mamy reagować, bo pozwalamy na istnienie zła. Nie oznacza to, że mamy to dziecko bić, czy i tak dalej, ale ma być reakcja, powstrzymanie. Bezwzględnie. Przepraszam, taki długi troszeczkę wtręt, no nie? Wiesz co, to jest w zależności jak na to spojrzymy, bo
są sytuacje, w którym to, co opisuję, że żeby reagować, to jest słuszne i to bardzo, ale jest wiele sytuacji, w których reagujemy zanadto A tak, tak, nie wolno i to na przekroczyć. przykład tak. Czasami jest tak, ja na przykład może powiem po sytuacji na przykład z moim synem, jak był mały, to czasami kiedy, a był bardzo duży, Jezu, to było moje odbicie, bo ja byłem człowiekiem, który był wiecznie niesforny, który był cały czas anty, robił wszystko na przekór i on robił dokładnie, mój syn, to samo. I ja go chciałem w jakiś sposób ukarać, to czasami tam jakieś właśnie tutaj, powiem, sorry, już przerobiłem ten temat, ale wtedy miałem tutaj umysł Inaczej, ścisły tak, tak. i traktowałem go trochę jak mój też w domu też, czyli nie wiedziałem, co zrobić. Raz, drugi, trzeci powiem nie rób, czy coś, no to czasem jakiegoś klapsa dałem, ale to tak naprawdę mój syn robił tak zwane jungowskie przeniesienie. To jest właśnie coś, jeżeli na przykład zbiera w kimś agresja i nie ma jak jej wyrzucić, to idzie do kogoś, tak jak robi to na przykład pracownik, który idzie do domu, a dostał ochrzantu z pracy, tak? I Tak, wyżywa się na rodzinie, że mu nie tak, poszło. tak. To jest właśnie przeniesienie dzieci, tak mój syn tak robił i właśnie znęcał się nad na naszym kotkiem, którego później mieliśmy. No ale to właśnie, to trzeba było czasu i obudzenia, żeby to wszystko zrozumieć, dlaczego tak było. No bo widzimy jakąś sytuację, a dziecko małe robi coś niewłaściwego, czyli wyjdzie z niego bandzior, tak? Takie wtedy moje było myślenie. Więc Tak, tak, Rafał, zrób tak. coś, żeby nie krzywdził kota, bo ja nigdy kotów nie krzywdziłem. Poza tym, że jak miałem tam więcej lat, to mama mnie kiedyś tam właśnie prosiła, żebym, no to było już takie pierwsze łamanie mojego umysłu, miłości, bo ja się z tym urodziłem. Urodziłem się pełen miłości, a w wieku tam 10 czy 8, tam do 12 lat zostało mi to wyperswadowane całkowicie poprzez sytuację z moim ojczymem, poprzez sytuację właśnie z rodziną, w której funkcjonowałem, ale jestem jej bardzo wdzięczny i kocham i tego mojego ojczyma, któremu bardzo już temu wybaczyłem dawno, bo wiem, jakie miał ciężkie życie i ma do tej pory, bo no co, każdy pcha swój wózek, tak? Tak, Każdy jest kowalem tak. swojego losu i chciałbym tutaj zaznaczyć, że człowiek, który szuka winy w drugim człowieku, no to nie tędy droga, bo ja mógłbym określić, że winą jest ta czy tamta osoba, ale tak naprawdę ja jestem, tak jak Mieciu Bielak powiedział, i ja się z tym całkowicie zgadzam, to ze mną Mieciu, całkowicie pozdrawiamy cię. tak, Mieciu, Mietek to jest po prostu, to jest człowiek harmonia, to jest człowiek esencja spokoju, bo jak byłem na Festiwalu Wdzięczności u niego w Bieszczadach, to ja po prostu jak spojrzałem na niego, jak on siedział na takim tronie tam na tej scenie, działy się różne rzeczy, a on po prostu tak jak stoicki stoik. Zachowywał spokój. Tak, ja w ogóle też Mietka Poszedłem w podziwiam. jego umysł i tam nie było żadnych myśli. Tam po prostu, tam było po prostu, on patrzył na to jak na scenę, ale nie jak na fizyczną scenę, tylko jak coś, co mu się wyświetla. No bo tak sobie fizyka kwantowa właśnie z tego, tutaj zahaczamy teraz o nią, tak właśnie wygląda, że to, co istnieje, to nie istnieje i tak naprawdę to nawet to, że my reagujemy na jakąś sytuację, to też czasami jest naszą lekcją, bo widzę właśnie ostatnio, dzisiaj nawet powiem wam, dzisiaj zauważyłem, że osoba, z której tam mamy tam na grupie naszej u Rafałka Stachyry, taką na przykład osobę jedną i Kobietę ona, pewną, tak? tak, ona bardzo mocno jest taka reakcyjna, bym to nazwał, czyli Wiem, reagująca na różne domyślam się, o sytuacje, kim mówisz. bodźce z zewnątrz. Czyli tu się dzieje i jak nie zareaguje, że milczenie jest przyzwoleniem, a czasami milczenie jest złotem. Tak bym to nazwał. Tak. Ty musisz po prostu być. Mieciu na przykład nie będzie wstawał, mimo że była taka jedna sytuacja na Festiwalu Wdzięczności i on kiedyś tam mówił, że no,
ludzie, które mają pieski, a tam jest 5000 osób na takim spotkaniu, wiecie, na polu, gdzie wszystko się dzieje, to on tylko kiedyś powiedział, żeby z pieskami nie przyjeżdżać, bo one kubki robią i większość nie sprząta. I to jest nieestetyczne, bo potem ludzie się inni skarżą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast później i tak odpuścił, ale wydaje mi się, że ludzie, widząc jego apel, i tak sami w sobie się zawzięli, chociaż ja byłem świadkiem tego, że jedna kobieta nie przypilnowała, ale to były małe pieski i tam gdzieś tam te kubki swoje porobiły na tych trawnikach. No ale cóż, no, no nic takiego się nie stało, tak? Nie było. Ja byłem obserwatorem, nie zwróciłem tej kobiecie Tak. uwagi, chociaż była mocno niepoprawna względem tego zachowania, bo jeżeli ja przyjeżdżam do kogoś, to powinienem uszanować jego zasady, tak? Jak Ależ wchodzę do. oczywiste. Tak, jak ja wchodzę. Jestem gościem. Dokładnie. Jak ja wchodzę z kimś do czyjegoś domu, no to jeżeli jest wycieraczka i są buty, no to ja ściągam te buty, tak? Tak. Jeżeli są inne buty. Jeżeli mówi, że mogę w butach, to i tak nie czuję się za bardzo komfortowo, bo mówię, że szanuję twoją przestrzeń i nie chcę tutaj nasyfić, ale jak mówi, dobra, jednak zostaw, no to To jest odpuszczam. jego wola, Ale dozwolenie, tak. tak, tak, tak. I tak właśnie tutaj to jest wolna wola drugiego człowieka, tak, że ona jest zawsze taka, tam kończy się jednego, gdzie zaczyna się drugiego i to Tak. jest taka dosyć duża nasza lekcja życiowa w tym wszystkim, co nie? A szczególnie jeżeli chodzi o osoby, których najbardziej kochamy, o naszą najbliższą rodzinę, naszych partnerów, nasze dzieci, tam są największe lekcje, tam są nasze największe życiowe takie właśnie do przerobienia, a ja zawsze byłem otwarty, żeby się jakby tutaj tak zwane, jak to by Eckhart Tolle powiedział, ciała bolesne powychodziły, Tak, ciało bolesne, tak. czy Jung powiedział, że to są na przykład nasze projektowanie i na innych, co ja często miałem, czyli nasze animy wobec innych osób, czyli my sobie wyobrażamy, że one są takie i chcemy, żeby były takie, a tak naprawdę są zupełnie inne. I to też mocno doświadczyłem właśnie, w szczególności w związkach, bo z reguły właśnie tak to wygląda, że sobie projektujemy kogoś takiego, Ale a tu związki są w wychodzi. ogóle po to, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy się uczyli, żebyśmy wzrastali. W jednej z moich książek, właśnie którą ci pokazywałem wtedy, kiedy jeszcze przed wywiadem, nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie, mam takie zdanie, które kiedyś odkryłem, tak, pana Jehudy Berga, który mówi o zadaniu człowieka, że do czego jest nam życie, jaki jest cel życia. Zamiana człowieka z istoty reaktywnej na istotę proaktywną, czyli człowieka, który tylko reaguje, bo ktoś krzyknął na mnie, to ja muszę odkrzyczeć. Oczywiście ja w tej chwili spłycam oczywiście sprawę. Ktoś mnie uderzył, nawet niechcący, to ja mu muszę oddać oczywiście, a więc tak przerysowuję w tej chwili. Osoba reaktywna, reagująca jedynie, mówiłeś przed chwileczką o pewnej postaci reagującej bardziej i chodzi o to, żeby zamienić się na istotę proaktywną, czyli działającą aktywnie, ale nie tylko reagującą na stwarzanie, żeby człowiek był stwórcą własnego życia, a nie tylko reagował na okoliczności jakieś zewnętrzne, bo to nie ma najmniejszego sensu. Chodzi w ogóle Architektem takim, swojego życia. my mamy wzrastać, a więc właśnie ma być proaktywni, wzrastać, umacniać się w ogromnej takiej wierze, że jesteśmy faktycznie istotami boskimi, że jesteśmy w stanie stwarzać zgodnie z zasadą Huny Chrystusową, zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. A nie Tak. krzywdzić przede wszystkim siebie. Dokładnie. Większość ludzi tego nie rozumie, co znaczy krzywdzić siebie. Krzywdzić się to pozwalać sobie na różne takie rzeczy jak okrzyki, jak na przykład z punktu widzenia, no chociażby nawet to, że na coś sobie nie pozwalam, czym się ograniczam. Różne mam takie myśli, że jestem niedoskonały, bo ja tak czasami jestem w niektórych rzeczach perfekcjonistą,
właśnie też w tym takim doskonaleniu się, to gdzieś właśnie sobie kupuję różne tutaj, mam książki, które ostatnio zakupiłem, a nie lubię za bardzo czytać, ale niestety nie ma wersji audiobooka, więc no cóż, takie moje doświadczenie. No i też, Ja wolę no czytać. cóż, jesteśmy tu po to, żeby doświadczać Tak, właśnie tak. tych przeciwności, że jeżeli miałem coś kiepskiego w życiu, to teraz mogę docenić to, że mam coś pięknego, bo gdybym właśnie do tego powiem tutaj, że czekaj, teraz nie przypomnij mi tego, nie był Jezus, tylko Budda. Mhm. On na przykład przecież urodził się, miał wszystko. Tak. On Urodził się się urodził w w bardzo rodzinie, bogatej rodzinie. wszystko miał, Książę. a mimo wszystko opuścił to swoje złotą klatkę, żeby doświadczyć, żeby nauczyć się życia w przeciwności i wrócił jako doskonały człowiek. Bo najpierw był człowiekiem. Mhm. No i tak, i to jest tyle. I aż tyle. I my mamy to samo, tą samą misję. Tylko my zaczynamy odwrotnie. Zaczynamy od doświadczenia tych gorszych rzeczy. Tak, tak. To zależy Teraz oczywiście. doświadczać tych Tak, pięknych. tak. Tak to jest. I czasami naprawdę trzeba nisko upaść, w cudzysłowie Mhm. upaść, żeby zrozumieć, żeby obudzić się. No bo tak to, no cóż, Ale też to takie trzeba jest. będzie, wiesz, Rafale, i wy, kochani, trzeba być po prostu bardzo uważnym w stosunku do życia, do tego, co nas spotyka, czyli to, o czym Rafał mówi, przyglądać się uważnie. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym wypadku, a coś tam się stało, nie reaguję, dobra, przechodzę bezrefleksyjnie. Natomiast warto właśnie zastanawiać się, dlaczego mnie to, co spotkało. Jaki to ma związek ze mną? Jaka Tak, kryje się w tym lekcja niejednokrotnie? zawsze sobie to pytanie zadaję, bo umysł nie ogarnia pewnych rzeczy. Nie, To, co nie, się nie. dzieje Umysł jest za malutki. dookoła, u mnie, ja mówię, Boże, to normalnie to nie miałoby prawa zaistnieć, ale od razu wiem, że no sorry, ale to gdzie my żyjemy, to jest Maja. To jest coś, co Maja, czyli no, ułuda po prostu, Maja, tak. sen. Sen, Kto tak. oglądał Matrix, ten wie. Mhm. Ale tak naprawdę jest troszeczkę to bardziej skomplikowane, ale nie mamy się co martwić. Wszystko jest dobrze. Bo kto chce, ten znajdzie wiedzę. Kto Oczywiste, szuka, kto tak. pyta, dostaje odpowiedzi. Więc pytajcie, więc jeżeli zadacie pytanie, zostaje wam pokazana książka, zostają wam właśnie pokazane osoby, z którymi macie nawiązać kontakt, tak jak właśnie ja z Januszem tutaj A nie, to nawiązałem. taki przypadek tylko tam. Mówię, no tak, w przypadku Usiłujesz, Rafale, dorabiać ideologię. Szukajcie, znajdziecie, pukajcie, otworzą wam, proście, a będzie wam dane. ale A to jest później jak jest prawda. dane, jak znaleźliśmy, to jak to oceniamy? Oceniamy, a nie, to był przypadek tylko i tak dalej. Zamiast pomyśleć, znaczy może inaczej, łapię się na tym, że o coś proszę Boga i dziękuję Mu z góry, to tego, czego uczył Jezus. Mówi, Boże, no potrzebuję tego czy tamtego, wiesz co, sam jakoś nie umiem wykombinować. Boże, Ty jesteś moim przecież przyjacielem, ojcem, matką i tak dalej. Spraw, jeżeli to jest dla mnie dobre i dla innych, no i dobrze, intencja, modlitwa poszła, coś się zadziało, ja już zapomniałem o tym, że o to prosiłem, czyli modlitwa. A, już Manifestacja, to niektórzy mam, tak, nazywają. zamanifestowało się, zmaterializowało się na przykład, a dopiero później przychodzi refleksja. O kurczę, przecież ja o to prosiłem i to się stało właśnie. Ale wtedy, kiedy się stanie, ja już zdążyłem wcześniej zapomnieć, że o to prosiłem. I to Tak, jest taka odpuściłeś tendencja, ważność. tak, Zdjąłeś
ważność. Tak, I wtedy jak to tak jak nie zamawiam, dostrzegłbym tego boskiego pierwiastka, tego czynu, który zaistniał, po prostu i dopiero później refleksja, mówię, Boże, znowu spieprzyłem sprawę, o, i tu oskarżenie siebie samego, spieprzyłem tak, sprawę, no nie podziękowałem Ci, no jak ja mogłem zapomnieć? I słyszę śmiech, no i co z tego, że zdążyłeś zapomnieć, ale przypomniałeś sobie. A więc masz pierwiastek wdzięczności w sobie, ale jesteś tylko Januszek. Jesteś tylko dzieckiem, które się bawi, ma jedną zabawkę, w związku z tym druga poszła na bok, jesteś bardzo zaabsorbowany i dopiero później sobie przypominasz. Jedynie. Ale wewnątrz zachowujemy tą wdzięczność, tą miłość, rozumiesz, to wszystko zachowujemy, tak prawdę mówiąc. Ale opóźniamy się, czasami po prostu opóźniamy się w tych naszych reakcjach. Byle nie no zapominać do końca. to jest taka nasza przypadłość, już bym powiedział, i to jest normalne. Mhm. Nawet kiedyś rozmawiałem sobie, bo ja tak niekoniecznie mówię na to Bóg, mówię, ja widzę to na dzień dzisiejszy jako siebie samego, taką doskonalszą jednostkę siebie, taką najdoskonalszą. I ja tutaj mam taką. Johnny Wetton na to mówi MTJ, czyli moja totalna jaźń. Inni mówią, że to jest góra, inni mówią, że to jest Źródło, kreator źródło. O, boski. właśnie. Tak, ale Tak, najłatwiej po prostu, i- bo to jest, ja to samo mam, tylko że jeżeli mówię Bóg, to nie w sensie takim kościółkowym typowo, tak, tylko że to najprościej wyrazić. Bo mógłbym tak, genialny tak. kreator, tak jak Najbardziej. powiedziałem, źródło miłości, ale to wiecie, to jest takie długie, krótko, węzłowato, ja wiem, co czuję w tym momencie, co chcę przekazać w tym 3-literowym wyrazie. I to jest po angielsku God, po niemiecku Gott, ale to tam podwójne T chyba jest, i tak dalej, i tak dalej. Krótkie, Boch po rosyjsku, krótkie słowo, wszystko. Wiemy, o co chodzi, no nie? Tak. No Reszta i to już sprawa czucia. Co podkładasz, jakie znaczenie pod to słowo podkładasz po prostu. tak. No co, to jeszcze chciałem tutaj. Co, Janusz, masz jakiś temat? Chciałeś jakieś pytanie zadać? Kochany, bo już będzie godzinka, więc zaraz będziemy kończyć ten pierwsze nasze spotkanie. I Tak. kochani, no chciałem w tym pierwszym spotkaniu przede wszystkim przedstawić Rafała z całą jego osobowością. Jak widzicie, Rafał też jest bardzo twardy. Podziwiam Cię za odwagę, bo nie każdy jest w stanie zrobić taką wiwisekcję własnego życia, bo często się krępujemy tych ciemniejszych stron, gdzie zwłaszcza przeskrobaliśmy, załóżmy, tak w cudzysłowie sobie, to tak jak było z Anią Grabek, przecudowna istota, też wywiad, no i ona wyraźnie powiedziała, że byłam alkoholiczką, byłam narkomanką, byłam autorką rękoczynów i tak dalej, a więc nie wypiękniała siebie, tylko mówiła, stawała w swojej prawdzie i to jest dla mnie najbardziej cenne i dzisiaj to samo było z Rafałem. A więc z tym, że było, bo to było już w innym stanie świadomości też. To były inne stany świadomości. Dzisiaj już byś tego nie zrobił, bo jesteś innym człowiekiem, masz inne doświadczenia, przeszedłeś pewne lekcje i tak dalej. A więc kochani, no, chciałem po prostu dzisiaj, żebyście poznali Rafała, a myślę, że już w najbliższym czasie też będą następne takie bardziej konkretne tematy, bo Rafał ma coś wam do zaoferowania, jak wielu z nas może pomóc w jakiś sposób w różnych przypadkach życiowych. No i oczywiście w opisie audycji też będzie troszeczkę na temat Rafała i jakiś kontakt do niego, ale w następnych audycjach powiemy, czym się Rafał zajmuje, chociaż powiedziałem, jesteś dyplomowanym bioenergoterapeutą. No i Tak, do tego będziemy w tylko następnym słuchaj, w paru zdaniach jeszcze odcinku. rozszerz może ten temat. Co mógłbyś ewentualnie zaoferować? W czym mógłbyś pomóc innym?
Generalnie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do mnie. Możemy kontaktować się poprzez na przykład Facebooka, czy tam Messengera, czy też na WhatsAppa. Kontakt też telefoniczny tam podam Januszowi w razie czego. Generalnie to zapraszam wszystkich zainteresowanych. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jeżeli chodzi o jakieś tam wynagrodzenie, to wszystkim możemy się dogadać. Może być nawet w formie wymiany energetycznej, czyli Tak, nawet czasami chłopaki. modlitwa, dobra intencja i tak dalej, różnie to bywa. Ja w Dobrze, ogóle jestem Rafał, otwarty ale na w służbę. jakiej dziedzinie? Bo owszem, jesteś bioenergoterapeutą, ale nie tylko. Więc co mógłbyś, bo są osoby czasami potrzebujące pomocy i jaka jest przede wszystkim twoja dziedzina? Ogólnie to jest tak jak to, co bioenergoterapia pokazuje w całym swoim zakresie, ale generalnie co bardzo mnie tak ze mną rezonuje, to jest uzdrawianie, czyli jakby gdzieś kogoś boli, coś kogoś jeszcze nie mam na tyle mocy może, żeby uzdrowić z jakichś Mhm, takich bardzo ciężkich przypadłości, chorób, czy tam raka, czy coś, ale generalnie nigdy nie jest tak, że zaszkodzę. mhm. Druga sprawa taka bardzo, to właśnie teraz, co wiem, to człowieku, jeżeli chcesz do mnie przyjść na konsultację, to bądź na mnie otwarty, bo energią, Tak, którą tak. obdrżę ciebie i twoje ciało energetyczne, duchowe i się połączymy, to jest właśnie energia miłości i ona jakby, jeżeli jest człowiek w niechęci, jeżeli jest człowiek, może być człowiek podłamany, może być człowiek różnych takich myśli niefajnych, nawet w jakichś tam myślach samobójczych, depresyjnych Tak, może tak. być i ona to jest okej, ale natomiast jeżeli widzisz, patrzysz na mnie i czujesz, że coś nie fajnie, no to ciężko będzie z nami się porozumieć. I druga sprawa to są takie ścieżki losu, czyli na przykład chcesz się zapytać, czy jakaś osoba ci pasuje, z którą chcesz być, czy jesteś, co na nią wpływa, czy można coś poprawić w związkach, bo często tak jak w mojej właśnie relacji małżeńskiej było tak, że gdyby osoba na przykład chciała też troszeczkę być lepszą w niektórych kwestiach, to bo tak było, bo kiedy ja na moją byłą żonę zadziałałem, to ona była zupełnie inną osobą, tylko co z tego, że za parę dni to wszystko się odnawiało, bo Mhm. jej prawo wolnego wyboru było być niefajną. Ona dokonała tego wyboru, Tak. natomiast W my stosunku do możemy ciebie, bo tak być działać, może w że stosunku do innego wszystko, byłaby lepsza. tak, że wszystko zostanie, to co było, zostanie skasowane i zostanie zrobiona taka nowa, czysta taśma. Tak. I często jest tak, że osoba, która jest wyczyszczona, a i tak starymi schematami, czyli tymi myślami, swoimi czynami, i tak z powrotem wraca do siebie, ale mimo wszystko i tak jest totalna zmiana. I tak jak ja miałem na statku, że zmieniłem się, bo chciałem. Mhm. Zmieniłem się, ten świat mi się podobał, bo świat, gdzie ludzie się kochają, miłują, jest dla mnie bardziej przyjazny niż ten, gdzie się gryźli i kłócili. I, i to jest właśnie piękne. Także to co, czyli właśnie za pomocą skal astralnych, wahadełkowania. Ja generalnie bazuję na tym, co się nauczyłem właśnie od tego Zbigniewa Jana Popko. Ja przez 7,5 roku byłem jego, jakby to powiedzieć, troszkę kursantem, troszkę takim człowiekiem, który dał się poprowadzić jego energii. To była taka dla mnie drabina, bym to nazwał, duchowa. Natomiast od już dłuższego czasu, ponad roku, z tego co pamiętam, mniej więcej, półtorej, idę już własną ścieżką, Mhm. poczułem sam, bo są ludzie, którzy myślą, jak ja coś komuś powiem, to zadziała. Nie, u mnie nie było tak nigdy. Ja po prostu poczułem, że już ten człowiek nie ma dla mnie nic do powiedzenia. Po drugie, Tak, miałeś dużo się się włączyć, tak. i on już troszeczkę, że tak powiem, uderzył w innym kierunku. I nie jest to dla mnie, nie polecam go tutaj w jakiś taki mocny sposób. Jeżeli ktoś będzie chciał, wolny wybór. Każdy chce. Jeżeli ktoś chce iść do kościoła, to tam też znajdzie Boga. Jeżeli Ależ ktoś pójdzie, oczywiste. też tam znajdzie swojego. Więc my po prostu to przyciągamy
tym, czym jesteśmy. Tak. I tak to bym to nazwał. Dlatego też ścieżki losu, poprawa, oczyszczanie energetyczne, rozmowa dużo daje też, sama rozmowa, czyli energia, Mhm. którą przekazujemy. No i w sumie, no, co bym tutaj, no to tak, to są te najważniejsze rzeczy, bym to nazwał, tak? Dobra. A będziemy to jeszcze rozwijać w następnych wywiadach, takie ukonkretnionych bardziej również, bo pewnie coś powiesz, ja będę chciał, żebyś na przykład no, podzielił się, załóżmy, tym swoim warsztatem, jak to zachodzi, bo do tego trzeba mieć predyspozycję, bo kiedyś pewien człowiek też zwrócił się do mojej mamy, niech mnie pani tego nauczy, a o co chodziło? Chodziło tylko o to, żeby ewentualnie, jeżeli on czegoś się nauczy, to będzie robił pewne jakieś zabiegi, nazwijmy to, za pieniądze. A tak nie można. Nie. Znaczy, można brać pieniądze, bo w świecie energii musi być wyrównanie, ale nie można tego wykorzystywać z myślą o pieniądzach. Trzeba po prostu ludziom pomagać. To jest po pierwsze. A więc trzeba mieć czyste serce, trzeba mieć czyste intencje i z tą myślą pomagać, a jedynie jako gratyfikacja to mogą być pieniądze, to może być modlitwa, bo czasami ktoś nie ma pieniędzy. Może być błogosławieństwo w stosunku do tych pomagających, czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Mówię gratyfikacji, wyrównania po prostu energii, żeby nie było przechyłu ani w jedną, ani w drugą stronę. To trzeba prosto rozumieć. To jak ze wszystkim, nawet w biznesie nie może być tak, że ja robię to tylko i wyłącznie na przykład coś dla pieniędzy. Nie. My mamy służyć ludziom. I jest takie powiedzenie, ten jest największym panem, to jest najniższym sługą. I im więcej wiem, im większa jest moja odpowiedzialność, im więcej dostałem, tym większa jest właśnie moja odpowiedzialność. Ja muszę wiedzieć ewentualnie, jak to robić. A więc nie zapłacisz mi, to nawet fora ze dworę, czy coś w tym rodzaju. To nie jest tak. Trzeba po prostu czuć. A druga sprawa, czasami nie należy pomagać niektórym ludziom i tutaj też jest takie BHP trzeba zachować, czy wolno mi tą osobą się zająć, pomóc. Dlaczego? Bo być może ta osoba musi pewnych rzeczy doświadczyć, przeżyć lekcję i wtedy ta przeżyta lekcja być może mu pomoże. Jeżeli nie, to będzie następne lekcje przeżywał. A my, że tak powiem, wchodzimy w jego energię i czasami niepotrzebnie, więc tutaj trzeba być też bardzo ostrożnym, no nie? No i to Tak. tyle. To właśnie chciałem powiedzieć, że do tego właśnie służą skale, które tutaj właśnie się posługuje. Mhm. One właśnie tutaj też są takim moim weryfikatorem. Kiedy człowiek jest w wyższych stanach, nie jest w ciele fizycznym, nie znajduje się tutaj, tylko znajduje się wysoko, gdzieś tam, tak jakby to nazwał, lub wewnątrz siebie. Są dwie drogi. Do siebie lub jakby technika dystansu bym to nazwał. I jakby z roli takiego bardzo mocnego obserwatora możemy wtedy wszystko sprawdzać, weryfikować. Widzimy wtedy połączenia. Mogę wędrować jako dusza, mogę wędrować właśnie w tą energię, wchodzić, czuć, czy coś tam się dzieje, czy coś trzeba naprawić. Czasami jest tak, że nie wiemy przy takich mocnych działaniach. Ja po prostu zezwalam siłą wyższym na działanie. I to jest Tak, działanie z poziomu tak zwanego ducha. I tak naprawdę nie wiem, co ono ma zrobić i czy to jest właściwe. Ja to kieruję i te działania są dużo mocniejsze niż takie, które są z mojego chcenia, że chciałbym, żeby było ależ tak, dobrze. ależ oczywiste. Czyli I to jesteśmy jest jedynie kanałem, przekaźnikiem tego wszystkiego. dokładnie Bo ja tak. daję swoją wolę, tak, Boże, działaj we mnie i przeze mnie, na tej zasadzie, tak? No i tyle. To jest tak, że Bóg chciałby na tym świecie coś zrobić, chciałby coś naprawić, ale nie wie jak, bo dał nam wolną wolę. I to jest, musimy to sobie uświadomić, czym jest wolna wola. Ten świat jest oparty na świecie wolnego wyboru. Bóg dał nam wolną wolę, dlatego tyle zła się dzieje, bo On nie może nic tutaj zrobić, On nie może palcem Tak, tknąć, ludzie bo tego jest właśnie, słuchaj, nie rozumieją, bo jak to, przecież te obozy koncentracyjne, wojny, gdzie był Bóg? Dałem wam wolną wolę z miłości, rób ta co chce ta. To nie jest powiedzenie pana Jurka Owsiaka,
tylko akurat świętego Franciszka z Asyżu, wszystko możecie zrobić, tylko nie wszystko jest korzystne. A więc, ale dlatego dałem wam rozum, dałem wam ducha, serce, żebyście to czuli, czy należy to robić ewentualnie. Bo za każde słowo, za każdą myśl, za każdy czyn odpowiecie. I znowu, nie będę ja jako Bóg was karał, bo to nie, Bóg nie karze nikogo, tylko sami poniesiecie konsekwencje tych własnych czynów niejako. Oczywiście Tak. tutaj można mówić o karmie, o takich innych historiach, ale w każdym razie zawsze ponosimy konsekwencje. Dlaczego? Bo jeżeli byliśmy autorem bardzo jakiejś strasznej lekcji dla kogoś innego, to często z nieświadomości, bo nie wiedziałem, że ja krzywdzę. Co czuje ten człowiek, co czuje jego rodzina, jego bliscy, no i później ewentualnie, kiedy przychodzi do rozliczenia, a co, nie wiesz, co oni czuli, a chcesz to przeżyć? No, ciekaw jestem. Są, tak można by to powiedzieć, że on nie może powiedzieć, że on nie wie, bo w świecie duchowym i energetycznym wszystko jest widzialne. On po Ale prostu tak, to zagłuszył jest prawda. To jest na bazie tylko świadomości, ludzkiej świadomości mógł nie wiedzieć. Ale w większości przypadków po prostu chowamy sumienie do kieszeni, bo Tak. uważamy, że jest to konieczność, a Tak, jest to myślenie tylko i wyłącznie umysłu. tylko umysłu. Właśnie o to chodzi. Zawodnego umysłu, bo umysł jest bardzo zawodny. On bazuje na tym, co doświadczył i na tym, co widział, a Tak, nie wie, co jest. wszystko. On boi się nieznanego, Tak, więc tak. na tym to tak ta podświadomość polega. Tak jest. Dobra, Rafale, będziemy na dzisiaj chyba kończyć. Bardzo dziękuję ci za ten wywiad, za to słowo. Dziękuję Ja również również wszystkim bardzo naszym wdzięczny uczestnikom. Tobie. Słucham? Jeszcze raz? Halo, halo? Utraciliśmy łączność, Rafale? Coś się zawiesiło. Nie wiem, co tam akurat z Rafałem jest w tej chwili. No, techniczne pewnie sprawy, ale dziękuję wam wszystkim, którzy nas oglądacie, którzy nas wysłuchujecie. Już będzie ten wywiad, będą następne z Rafałem, z innymi ludźmi. Dziękuję was za to, że nas wysłuchaliście. Oczywiście proszę was o lajki, o subskrypcje, o dzielenie się linkiem, jeżeli ta audycja was zainteresowała, z innymi ludźmi. Niech to idzie w świat i w razie czego zwracacie się do Rafała z prośbą o jakąś pomoc, o jakieś rozmowy i tak dalej. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i zatrzymuję, jakaś przerwa techniczna tutaj była, więc ja tym razem kończę. Wszystkiego najlepszego, popatrzki.